Nazywam się Leonardo di Serpiero da Vinci i jestem geniuszem. Wiem, że słowo geniusz jest mocno nadużywane w dzisiejszych czasach, no ale jak do tej pory nie znalazłem lepszego. Lubię pisać, badać, tworzyć, malować, rysować, projektować, eksperymentować, sprawdzać, koziołkować, jodłować. Ale nie przyszliśmy tu rozmawiać o mnie, prawda? Tak, to prawda, że prowadzę szkołę, najlepszą na świecie szkołę, w której w umiejętny sposób łączę naukę ze sztuką, ponieważ uważam, że te dwa przymioty są po prostu nierozerwalne. Podobnie jak więź ucznia i mistrza. Buongiorno! Buongiorno Felipe, Angelico, Roxano, Antonio, buongiorno Giovanni, buongiorno Roberto. Roberto, Cassandro oraz Krzyśku. Buongiorno! Jak się dzisiaj czujecie? Una perfecta! A, dziękuję, nie narzekam. Czy jesteście gotowi na kolejny dzień pełen ekscytujących odkryć? Tak! Czy macie w sobie siłę, by rzucić w życiu wyzwanie? Tak! A czy ja nazywam się Leonardo, a wy jesteście moimi uczniami? Tak! A czy odrobiliście to, co było zadane? Panie mistrzu, ale nie było na dzisiaj żadnych szkiców zadanych. No jak to nie było? No nie było, nie wiem w ogóle skąd taki pomysł. No za chwilę pałę dostałem przez takie głupie gadanie. Przecież w środę was uczyłem, skąd się biorą pomysły. Z głowy się biorą! Z ludzkiej głowy! Ale mistrzu, chyba naprawdę niczego takiego nie było. Kassandro! Doskonale pamiętam, że wczoraj tuż przed waszym wyjściem powiedziałem, a na jutro proszę przygotować w grupach po 3 osoby szkice i projekty tego, jak mogłoby wyglądać miasto przyszłości. Idealne miasto wpisane w prostokąt, dwupoziomowe z dostępem do rzeki i dobrą kanalizacją, żeby uniknąć takiej zarazy jak w Mediolanie, która, nie wiem czy pamiętacie, wyrżnęła 1/3 populacji. Mistrzu, naprawdę mistrz nie mówił nic takiego. Antonio! No tak szczerze to... W cholerę z wami, sam sobie to sprawdzę. Mocy kreatywna wzywam cię, przybądź i wypełnij mą duszę. Leonardo jest wyjątkowym człowiekiem. Nie ma chyba nikogo mądrzejszego na świecie. Jego mózg jest wielkości... No... Chyba normalnej wielkości, tylko po prostu ma jakby większą pojemność. Tak, i żeby to uporządkować i mieć nad tym jakąkolwiek kontrolę, czasami korzysta z narzędzia, którego nas też nauczył. To znaczy, nie nauczył, tylko naucza. Wykłada. Bardzo konkretnie tłumaczy, wyjaśnia, atrakcyjnie. Wszyscy możemy korzystać z takiego narzędzia, to znaczy korzystać, jeżeli ktoś już to ma, prawda, ale najpierw trzeba to sobie samemu stworzyć. Chodzi o pałac myśli. O mapę myśli chodzi. Że w głowie taka mapa. A, faktycznie. Faktycznie, to dopiero jutro wam zadam. Tuż po wykładzie o turboblastatorach neurologicznych i zaraz po tym, jak Giovanni złamie nogę. Słucham? W takim razie, kto jest gotowy, ten idzie na zajęcia z malarstwa z Michałem Aniołem, a kto nie idzie,
Dlatego zapraszam ze mną na zajęcia z kreatywnego zarządzania, czym tylko się da. Jazda rumaki nauki! Iha! Icha! Nauka jest dla mnie sensem życia. Uwielbiam ją łączyć ze sztuką. Rodzimy się nie potrafiąc nic. Uczymy się chodzić, mówić, czuć. Poznajemy świat. Ja myślę, że nawet Stwórca wszystkiego nie wie. Kto wie, może uczy się tego wszystkiego przez nas. Uważam życie za niezwykle fascynujące. Szybko się nudzę, jeśli coś mnie nie interesuje. Kiedyś miałem grzbicę. Moi drodzy, śmiało możemy założyć, że żyjemy w świecie, który składa się z nieskończenie wielu rzeczywistości. I chociaż są one dla nas teraz niedostępne, to potęga ludzkiego umysłu i wyobraźni może sprawić, że będą na wyciągnięcie ręki. Ludzki mózg nie zna granic, gdy myślimy dwiema półkulami. Logiką i wyobraźnią, nauką i sztuką. Za co odpowiada lewa półkula? Za analizowanie, porównywanie, strukturyzowanie i planowanie. A prawa? Za intuicję, przeczucia, wybiera to, co spontaniczne i kreatywne. Brawo! Tylko łącząc pracę obu półkul jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać nasz potencjał. Tylko tak możemy podróżować pomiędzy rzeczywistościami alternatywnymi! Ale jakimi rzeczywistościami? Co to znaczy, panie mistrzu? To znaczy, że istnieje świat, w którym to ty prowadzisz te zajęcia, a ja jestem twoim uczniem. Albo świat, w którym jestem wielką sową. Albo świat, w którym zamiast czapki mam na głowie wiatrak napędzający siłę moich myśli. Albo świat, w którym Giovanni ma dobre pomysły. Jezus Maria. Tak jest, Filipe. Mało tego. Ten świat jest na wyciągnięcie ręki. Giovanni, pozwól na środek. Przeprowadzimy pewien eksperyment. Usiądź sobie. Zamknij oczy. To, co teraz zobaczycie, to połączenie hipnozy sugestywnej z potęgą ludzkiego umysłu. Za chwilę zlokalizujemy świat, w którym Giovanni jest wielkim odkrywcą, a Felipe tabletką na przeczyszczenie! Panie profesorze, to jest bez sensu, ja naprawdę jestem niezdolny. To prawda. W tej rzeczywistości jesteś bardziej sępem niż orłem, ale już za chwilę znajdziemy taką, w której jesteś mistrzem. Skup się. Oddychaj. A teraz opuść swoje ciało, wznieś się w górę i zatrzymaj się na chmurze. A teraz popatrz w dół i poszukaj siebie, który jest wielkim mistrzem. Pamiętaj, że masz dostęp do wszystkich rzeczywistości. Widzę moją wioskę. Podleć tam. Jest mój dom. Wygląda trochę inaczej, ale to mój dom. Widzicie? Co się tam dzieje? Jestem moim tatą. Siedzę w pokoju, na łóżku. Bawię się patykiem. Tatą? Patykiem? Interesujące. I co się tam dzieje? Słyszę hałas. Wychodzę z pokoju. Wszystko wygląda inaczej. Jest noc. Otwieram drzwi. Widzę moich dziadków. Są znacznie młodsi. Mają ze 30 lat. I chyba... Jezu! O fuj! Nie no, przestańcie! Dziadek, złaź z niej! Giovanni, co się tam dzieje? Przecież miałeś być wielkim odkrywcą! No właśnie ich nakryłem! Jezu, no przecież
przecież ja jest syn na was patrzy! Matko święta, przecież to do tego nie służy! Nie, ja nie chcę na to patrzeć! Oślepnę! Ja nic nie widzę! Panie profesorze, ja nic nie widzę! Ja nie wiem, co się dzieje, ja chcę wracać! Ja chcę wracać! Giovanni? No to nie powinno się wydarzyć. Ciekawe. Dobrze, wynieście go. Wynieście go. Słuchajcie, może nie próbujcie tego w domu teraz, dobrze? Zróbmy przerwę, 5 minut, okej? 5 minut. Powiem tak. Leonardo jest wspaniałym artystą. To na pewno. Uczy nas samodzielności, nieszablonowego myślenia, zadawania ważnych i trudnych pytań i to jest super. Ale ja nie przyszłam do tej szkoły po to, żeby może coś z niej wynieść. Ja przyszłam do tej szkoły po to, żeby na pewno coś z niej wynieść. To się za chwilę skończy. My dostaniemy dyplomy, pójdziemy w świat, więc ja po prostu chcę wycisnąć z tych zajęć wszystko, co się da. Bo to jest w moim interesie. Takie rzeczy. Co tam piszesz? Co teraz mamy? Malarstwo. O kurde, przecież on nam zadał. Ej, dajcie mi szybko przerysować obraz. Chyba żartujesz. To ty mi daj. Nie, cały tydzień to robiłam. No weź, jak nie będę tego dzisiaj miał, to mnie uwali na semę. Wiesz co, nie wiem, ale może będzie miał rację, wiesz? Bo 5. raz zapominasz, co było zadane. Jezus Maria, nie zapominam, tylko pracuję nad maszyną liczącą, która pomoże ludzkości liczyć pieniądze. Dobrze, Filip, ale przyjdzie do ciebie klient i powie, wiesz co, możesz mi pomalować w sklepie nie w bazylice albo zrobić obraz, a ty Dobra, powiesz, wiesz wiesz co, co, nie wystarczy, mogę, wiesz? teraz Będziesz coś pracuję nad kiedyś chciała. maszyną liczącą. Nic Dobra, nie masz. od ciebie chciała. Dziękuję ci bardzo, Roberto, jesteś wielki. No i po co mu to dajesz? Nie nauczy się. Ale dlaczego to jest takie brzydkie? Idźcie! Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Una farfalla vola qua e là e si riposa sopra un fiore. Halo, halo. Gruszeczki za 5 minut w pracowni. Nazywam się Michał Anioł. Jeszcze nie tak dawno byłem uczniem mistrza Leonarda, a teraz można powiedzieć, sam jestem mistrzem. Więc cóż innego mógłbym dać moim podopiecznym, jak nie mój talent i niebagatelne umiejętności. Prawda? Fajne. To jest mój obraz. A to dzieło mojego ucznia. Widzicie różnicę? Kto następny? No to my chyba. Tak. Rozumiem. Jako grupa. Znakomicie, znakomicie. Połączenie sił przedstawicieli różnych dziedzin daje najlepsze efekty. Można wtedy najwięcej otrzymać, bo każdy może wnieść swój... Unikalny wkład pod względem umiejętności, wiedzy, ale też talentów. Tak jest. Znakomicie. Co prawda, ja kaplicę sykstyńską malowałem sam. No, ale nie każdy jest mną. Prawda? No, słucham. Tak, to my jakoś tak podeszliśmy do tematu malarstwo w przyszłości troszeczkę od innej strony i chcielibyśmy pokazać, jak to może kiedyś wyglądać. Dobra, to co? 3, 2,
1 i start! Buonasera Państwu. Ja się nazywam Francesca Aurela, A ja Eduardo Bongiorno. a to są Włoskie Wiadomości. Dzień dobry. Dzisiaj w naszym mieście obchodzimy pierwszy dzień lata. Mieszkańcy całej wioski ruszyli na festyn, by wspólnie jeść, pić, tańczyć i świętować nadejście nowego sezonu. Jest tam z nami nasz korespondent Enrique Iguana. Enrique! Dobry wieczór Państwu. Festyn, festyn, festyn. Wszyscy mieszkańcy bawią się świetnie, wino leje się litrami, ale może czas na chwilę zatrzymać tę pędzącą na oślep biesiadę muzyki polnej, spojrzeć na wszystko trzeźwym okiem i zadać sobie jedno zasadnicze pytanie. Kto za to wszystko zapłaci? Otóż, drodzy Państwo, my za to wszystko zapłacimy. Rząd opłaci to z naszych podatków. Czy na to się umawialiśmy? Czy po to powstała demokracja? Dla pierwszych na świecie wiadomości Enrique Iguana. Dziękujemy serdecznie, Enrique, i życzymy powodzenia w poszukiwaniu odpowiedzi na te jakże ważne pytania. A teraz zapraszamy Państwa na sport, a potem pogoda. Co to znaczy pogoda? Tak, no właśnie, bo myślałem sobie, że mogłaby wychodzić taka babka i ona by mówiła ludziom o pogodzie. Jakaś babka będzie mówiła ludziom o tym, jaka jest teraz pogoda, tak? No tak, no przecież nie będzie mówić o tym, jaka pogoda będzie jutro, prawda? No skąd miałaby to wiedzieć? To niemożliwe. Tak czy siak może pan sobie zmienić obraz, jak pan chce. Można sobie wybierać, co się ogląda. Podaj kapitana. Proszę, tutaj nacisnąć ten czerwony guzik. Dobra, już. Teraz na targu rybnym ryby tylko po 5 florenów. Tylko po 5 florenów? Tak, tylko po 5 florenów. A czerwone pomidory tylko za 3 floreny. Tylko za 3 floreny? Tak, głucha jesteś, tylko za 3 floreny. A makaron spaghetti Buena di Plaza tylko 2 floreny za paczkę. Tylko 2 floreny za paczkę! Tak, ile razy mam powtarzać? Tylko 2 floreny za paczkę. Już. Wystarczy. Dziękuję. I to, rozumiem, będzie malowane ręcznie. Znaczy... No właśnie, no... Chyba nie. Czyli to jest zadanie na produkcję kreatywną, a nie na malarstwo artystyczne. Niedostateczne. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Super jest. Naprawdę. Mamy różne zajęcia z różnych dziedzin życia. Leonardo zadbał o to, żeby nasza uczelnia była uczelnią praktyczną, ale jednocześnie dużo zajęć opiera się na naszej wyobraźni. Jaki jest mój ulubiony przedmiot? Anatomia. Fizyka. Poezja. Taka do kibla. No, dla mnie bezkonkurencyjne są zajęcia, które się nazywają LWMPL, czyli lekcje wymyślania maszyn przydatnych ludzkości. I to też oczywiście wykłada mistrz Leonardo.
I właśnie dlatego uważam, że mój projekt tak zwanego hichikoptera ma szansę zrewolucjonizować świat i także sposoby transportu międzymiastowego. Latająca zbroja będzie oczywiście naturalną kontynuacją całego projektu. Zatem słucham. Jakie są wasze przemyślenia w tej sprawie? Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, co mogłoby ludziom pomóc? No to chyba, to ja coś mam. Tak, Antonio? Dobra, no to ja mam taki pomysł na takie urządzenie, taką maszynę, która mogłaby napędzać różne rzeczy, dzięki czemu moglibyśmy w końcu zrezygnować z koni. Ciekawe. Rozwiń. Dobra, to tak, no to by była taka metalowa konstrukcja z rurek i tłoków, gdzie wlewałoby się taką łatwopalną ciecz, tam szłaby iskra, dochodziłoby do takiej serii mini-eksplozji, ta eksplozja pchałaby te tłoki, które napędzałyby na przykład taki wał korbowy, który z kolei wprawiałby w ruch koła, dzięki czemu moglibyśmy jechać bez użycia jakichkolwiek sił zewnętrznych, czy właśnie koni. Tak. A co z całym tym dymem ze spalania? Przerabiany na diamenty? Znaczy, można. Można, aczkolwiek myślałem bardziej, że to po prostu przez rurę by się ulatniał. Ale jak przez rurę, tak do atmosfery? No tak, no nie byłoby tego za dużo, więc pomyślałem, że... No tak, ale gdyby było więcej takich pojazdów i każdy by tak wydalał, no to byśmy raz, dwa zatruli przecież całe powietrze. Pomysł może i dobry, ale trujący atmosferę, coś innego. Tak, Roberto, Roberto? To ja mam taki pomysł na taką obieraczkę. Aha. Do ziemniaków, żeby się je szybciej obierało. Taka blaszka wygięta. A można by tym było obierać inne warzywa? Tak. Fantastyczne. 6. Buduj prototyp, Roberto. Brawo, brawo, Roberto! Gdybym miała określić mistrza Leonardo 3 słowami, powiedziałabym... Si è fatto tardi anche stasera, in pista ormai nessuno balla, le luci basse sopra il mare mi ricordano un sapore che non troverò più. Guardo il cielo e sospirando, cercando la mia buona stella, trovo la luna e il suo candore a cui non so spiegare perché non ci sei più. Il tuo amore era tutto, era un sogno, un incanto, e non so perché mi manchi di più, di più, di più, di più, di più. Przepraszam, jakie było pytanie? Tu che mi hai rubato il cuore. Mistrz Leonardo mówi, że wychowanie jest w głównej mierze jak rzeźbiarstwo. Dłubie się dłutem w twardą skorupę mózgu młodzieży, by potem mogły wykwitnąć piękne rzeźby mądrości i błyskotliwości. Strasznie pokraczne to zdanie. No ale tak mówi. Ale prawda jest taka, że dobrze wychowana młodzież może naprawdę zmienić świat. Wystarczy jedno mądre pokolenie, które nauczy czegoś następne
i rozpocznie nowy cykl. I teraz, moi drodzy, podchwytliwe pytanie. Czy waszym zdaniem nasza modelka ma ładną twarz? No właśnie, nie ma. I co teraz? Nikt nie chce mieć przecież brzydkiego obrazu, prawda? To co w takiej sytuacji robimy? Nie malujemy? Nie! Tak postępują tylko kto? Tchórze! Staramy się to po prostu jakoś ukryć. O, na przykład taki nos. No nikt nie chce obrazu z takim nosem, tak? To co robimy? Szukamy innego nosa. O, ty na przykład masz ładny nos i malujemy ten ładny nos na tej brzydkiej twarzy. To tak można? No oczywiście, no, kto nam udowodni? Oprócz tego zachowujemy też dystans od modelki, bo wtedy wydaje się ładniejsza, a tak poza tym to ostatnio strasznie brzydko waliło jej z japy, także... Dalej, czoło, no to takiego czoła to na pewno malować nie będę, bo co sobie o mnie ludzie w przyszłości pomyślą. Czy ktoś ma jakieś ładne czoło? Ja. O, to malujemy to czoło, a reszta sprawdza, kto ma najładniejsze dłonie. To jest kurwa skandal. Czy lubię się uczyć? Nie. Ale ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo ważny, istotny element naszego życia. Dzięki temu mogę coś zmienić w sobie i w świecie. We świecie. Czy na świecie. Ktoś ci zapłacił, żebyś to powiedział? Nie, to są moje prywatne przemyślenia. O co ci chodzi, Felipe? O nic. Jakoś dziwnie to zabrzmiało. Jezus Maria, raz jestem szczery i od razu ci to dziwnie brzmi? To może zawsze bądź szczery, to nie będzie problemu? Nie mogę być zawsze szczery, bo za każdym razem, jak jestem szczery, to się mnie czepiasz, kretynie! Dobra, dobra. Idiota pierpapcy, di mare! Czy jestem dumny z tego, co osiągnąłem? Tak. Czy uważam, że moi uczniowie mogą zmienić świat? No, to zależy, o których mówimy, ale tak. A komu poleciłbym moją szkołę? Wszystkim tym, którzy są ciekawi świata, mają praktyczne podejście do życia i nauki. Kto wie, co możemy wspólnie osiągnąć za jakieś 500 lat po mojej śmierci. Pamiętajcie, człowiek uczy się przez całe życie. Zapomniałem dodać, że film ten został zrealizowany przy współpracy z Kolegium Da Vinci w Poznaniu, uczelnią ludzi ciekawych. Jakby tego było mało, grupa filmowa Darwin objęła patronat nad kierunkiem kreatywna produkcja wideo, z czego jest niezwykle dumna. Jeśli ciągle jest wam mało, to możecie wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest roczne stypendium w Kolegium Da Vinci. Zasady są bajecznie proste. Należy nagrać film na temat Arte Scienza, czyli połączyć logikę z wyobraźnią. Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie www.cdv.pl. Pozdrawiam serdecznie, Leonardo da Vinci. Nie widzisz, kobieto, że jestem zajęty? Czego tu znowu wchodzisz? Czego chcesz? Chcę wiedzieć, ile to jeszcze potrwa. Kończ ten obraz, człowieku, bo ja już nie mam siły przebywać w twoim towarzystwie. A ty taka żaba jesteś, po prostu tak skrzeczy i skrzeczy. Co robię? Skrzeczysz jak żaba! Nie rozumiesz, co się do ciebie mówi? Wynocha mi stąd, bo gościa mam, nie widzisz? Nie zwracaj się do mnie, ty dziadu jeden tak. Co ty sobie wyobrażasz, że kim ty jesteś? Jestem Leonardo da Vinci, jestem geniuszem! Co ty jesteś? Ty jesteś śmiechem co najwyżej. Mama mnie ostrzegała, że jesteś idiotą, ale naprawdę w życiu się nie spodziewałam, że aż tak... Zamknij japę! Nie mów tak do mnie! Wyjeżdżam! Dzisiaj wyjeżdżam, rozumiesz? Bardzo dobrze, niech cię nie widzę więcej, do widzenia! Ty jesteś po prostu cham i prostak! A ty jesteś brzydka, wali ci z japy, a tam są drzwi! Wynocha stąd, Boże, jakim babo! ty jesteś bucem, Jezus Maria, jak można być takim złomasem, Weź takim już chamem? skończ, naprawdę, po prostu idź stąd, kurde kobieto! Do widzenia!